Obudziłem się o 9, ale byłem strasznie zamulony i nie wiedziałem, czy spać, czy wstawać. Próbowałem jeszcze zasnąć, ale już nie mogłem. Zjadłem tuńczyka i tak w dziwny sposób minęły nagle 2 godziny. Nadal jesteś śpiący, ale coś nie idzie mi to spanie dzisiaj. Też nie spałem najlepiej. Spałem około 6 godzin. Mniej zresztą, bo nie mogłem spać. Gdzieś się budziłem w nocy. Tu jest jakieś siedlisko ptaków nad tym jeziorem. I co chwila ktoś w sensie ptak jakiś krzyczał. Co mnie budziło, jakiś samochód przejeżdżał. Nie jestem zbyt wypoczęty dzisiaj. Ale dzisiaj taki lżejszy dzień sobie zakładam. Pochodzę trochę po Svolvær. Porestauruję się, zjem dobrze. Potem myślę ruszyć bardziej na zachód i przez Kabelvåg, jeśli to będzie fajne miasteczko, to też się zatrzymam. Ruszyć na zachodnią część tej wyspy i tam gdzieś ewentualnie szukać noclegu. Wczorajszy dzień to był jakiś szalony dzień. Ja w ogóle nie licząc dni ani godzin zapomniałem, że jest sobota i to jest ostatni dzień, kiedy można jeszcze zakupy zrobić, bo dzisiaj już nie można. A mi się już zapasy zaczęły kończyć. W tym gaz też do kuchenki. Więc nie dość, że późno w ogóle wczoraj wstałem, musiałem się zebrać z tamtego miejsca, które było piękne i też było ciężko mi się stamtąd zebrać, po drodze mnóstwo zdjęć robiłem. Potem jak już wsiadłem w samochód i ruszyłem, to też jadąc samochodem po drodze były takie cudowne miejsca, że no nie sposób było się nie zatrzymać. I punkty widokowe, więc co chwila po prostu momentami nawet nie gasząc samochodu, tylko wyskakując na kilka sekund, żeby tylko pstryknąć i dalej w drogę. No to potem jak już dotarłem do Svolvær, to oczywiście zakupy właśnie i spożywka, i do sportowego po jakieś tam właśnie kartusz z gazem, jakieś tam żarcie takie liofilizowane. Też do restauracji skoczyłem na halibuta z ziemniakami, był przepyszny. No i tak tym sposobem po prostu cały dzień mi zleciał i potem już na wariata. Chciałem jeszcze sprawić, by ten dzień nie został spisany na straty bez żadnej wycieczki, więc na szybko pobiegłem właśnie na Blåtinden, na Tuve najpierw, potem na Blåtinden. No i okazało się, że to była super wycieczka, naprawdę. Teraz jak już emocje opadły, sobie pomyślałem wczorajszym dniu, to było naprawdę super dzień i ta wyprawa wieczorna to super sprawa. I to, że poszedłem późno wczoraj spać, w sumie dzisiaj nad ranem późno wróciłem, to wcale nie rzutuje, nie jestem w żaden sposób jakiś poirytowany czy coś, po prostu przygoda. No a dzisiaj już jest po południu, po 12 grubo, nawet nie wiem dokładnie, która jest. No i w końcu trzeba się stąd zebrać. Składam zaraz namiot i właśnie zbieram się do Svolvær. Tam coś może zakręcę, zjem coś, no i potem dalej ciągnę w kierunku czyli ostatniego miasteczka na Lofotach. Czas opuścić to miejsce i ruszać dalej w poszukiwaniu przygód.
albo restauracji. Jestem na stacji, trochę tu głośno. Zatankowałem nie tylko paliwo, ale też wodę. Fajnie stąd widać z tego miejsca Tuwa i Blåtinden. Miejsca, gdzie byłem wczoraj, 2 szczyty. Jest 15, ja dopiero wyszedłem na miasto. Idę się rozejrzeć. Fajnie to wygląda, bo gdzie nie spojrzeć, to góry. Jest bardzo ciepło. No myślę, że jest 19. No jest dla mnie bardzo ciepło. Aczkolwiek w cieniu już tak ciepło nie jest. Ale jak się w słońcu idzie i nie wieje, to jest bardzo, bardzo przyjemnie. Tutaj planowałem zatrzymać się w hotelu wcześniej, ale ceny po prostu mnie zniechęciły teraz. A po drugie tak się długo zastanawiałem, że w końcu już później nawet nie było opcji, bo było wszystko zabukowane, więc w sumie dobrze, tutaj nie lubię takich bocznych miejsc. Ludzi jest bardzo dużo, nie moje klimaty. Jest trochę ludzi, można by powiedzieć, że jest tłoczno, ale nie zapominajmy, że to jest Norwegia, więc wczoraj była sobota, był czas imprezowania, a dzisiaj jest niedziela i mimo tego, że kręci się dość sporo ludzi, to jednak jest względny spokój i cisza. Jedyny hałas, jaki tutaj się pojawia, to spowodowany przez mewy. Znowu widzę moje góry. Tuva, Blåtinden.
którąkolwiek uliczkę by nie zajrzeć, to z każdej strony góry. Nie da się od nich uciec, nawet jakby człowiek chciał. Nie to, żebym chciał, bo nie chcę. A jakby ktoś nie lubił gór, no to nie jest miejsce dla niego. Kolorowa latarnia morska, tęczowa. Nie mają trochę świra na punkcie LGBT i tolerancji. Ale to ich sprawa. Lepiej w tą stronę niż mieliby być nietolerancyjni. Flaga Bodo Glimt. Widzę, że tutaj dominują kibice tego klubu piłkarskiego z Budy. Mam jakieś dziwne déjà vu, jakbym już tu był i to robił. Nie wiem, czy przez to, że te miasteczka są podobne, czy może tu już byłem w poprzednim wcieleniu. Co wie? Z tego cienia na słońce w cieniu zimno. Zaczyna mi się chcieć jeść. Chyba czas znaleźć jakąś knajpkę i siąść przy jakimś żarełku. Pojadłem. Byłem w restauracji o nazwie Bacalao i zamówiłem enigmatyczne danie o nazwie Bacalao. Okazało się, że to jest takie połączenie jakby zupy, sosu, gulaszu rybnego, nie wiem jak to nazwać. Nie jestem ani kucharzem, ani jakimś wybitnym smakoszem, ale spoko, było smaczne, najadłem się syte, także jestem szczęśliwy. Idę tu jeszcze raz zrobię rundkę i wsiadam w auto i ruszam dalej. 17:19. Znowu czasowo wychodzę średnio. Ciągle widzę to Blottinden. Prześladuję. Wzywa mnie, by jeszcze raz na nią wejść. No przyznam szczerze, że naprawdę wrażenia były super. Z wspinaczki. Sam szczyt. Myślałem, że tam jakaś dziewczyna stoi albo idzie.
To jakiś posążek. Ależ ona wysoka. Strasznie razi. Czuję się jak owad przypalany przez szkło powiększające. Niezbyt komfortowe uczucie. Wracam już do auta. Spędziłem tu około 3 godzin. Dochodzi 18 w sumie. Czasu aż na to poświęciłem na tym miasteczko. Nie byłbym tu krócej, gdyby nie jedzenie. Które mnie trochę zakotwiczyło w jednym miejscu, ale generalnie spoko. Miło spędzony czas. A teraz czas ruszyć dalej. Zatrzymywać w Kabelvåg, więc stwierdziłem, że przejdę się na Vikstrand, zobaczę tą plażę tutaj. Duża ta plaża. I tu nie za ciepło jest. Chłodnie, wiatr chłodny. Bluza w plecaku chyba zaraz pójdzie w ruch. Nie wiem, czy ściągać. Nie, no zdejmę buty, zanurzę nogi. Tak zrobię. Takie łagodne zejście do wody to ja rozumiem, a nie jakieś skały, kamolce i nagle przepaść. 2 kroki i 2 metry pod wodą od razu. Tutaj idę i nadal płytko, ale łupie w nogi, zimno. To jest dobra regeneracja.
włączyłem spodnie. Beztroska i sielanka. Jeszcze do przed chwili nic mi się nie chciało, ale ruszył się coś wiaterek i chyba ja też się ruszę razem z tym wiaterkiem. Może by jeszcze jakąś małą górkę dziś zaliczyć. Ludzie się podniecają wodą, a tu takie piękne góry. Ja nie wiem. Przed chwilą tam na plaży miałem wrażenie, że jest cieplej niż tutaj w cieniu, ale tu się okazuje, że jest 15 stopni i wieje, jest zimno, kurtkę mam w plecaku. Przed chwilą byłem na plaży, gdzie było po prostu wrażenie, że jest mega gorąco. Taką na szybkości wymyśliłem górkę. Nie chciałem się na żadne wysokie 5, 6, a czy to jest 500, 600, 700 metrowe wchodzić jakieś stromizny, więc taką tu wynalazłem. No bo dzień bez gór to dzień stracony. Trzeba gdzieś każdego dnia wskoczyć. Poza tym słońce fajnie świeci. I tutaj góry ładnie widać. Oświetlone. No a zabawne uczucie było wrażenie na plaży, bo niektórzy byli bez koszulek, tylko w samych slipkach, faceci, laski w strojach kąpielowych. Inni tak jak ja byli w krótkich spodenkach, krótki rękawek, ja bez ramionczek, a byli tacy, co byli w kurtkach. Jedna dziewczyna to była w pikowanej kurtce. Nie wiem, matko, to nie zima. Tym bardziej, że tam było dość ciepło. Ja nie wiem, może z południa te dziewczyny były. No ale jak ktoś jest rozebrany, to też od razu można poznać, że to Norweg. Albo Szwed, albo Fin. No, lecimy do góry. Jaka tu fajna ścieżka. Taka leśna. I taka przyjemna, zielona. Znając życie, zaraz się zacznie. Nie straszne nam góry. Chyba, że jakieś pionowe ściany. Ale takie się tu nie spodziewam. Co tam się dzieje? Strasznie się tam kurzy. W podręcznikach kłamią i w szkole, mówiąc, że im wyżej, tym zimniej. Jak przed chwilą byłem tam na dole
Było strasznie zimno, a wszedłem tu na górę. Słońce świeci, cieplutko, ja na krótko, aż zacząłem rymować. Ja nie wiem. Coś trzeba tych nauczycieli doszkolić, podszkolić, a te wszystkie podręczniki zmodyfikować. Ten listonosz, co tu donosi listy tej skale, to on musi mieć przerąbane. No po tylu schodach wejść. Nawet jak chce zostawić awizo na dole, nie ma jakiejś skrzynki, to musi tutaj wejść, zostawić awizo. Wszelki han. Dlatego listonosze w Norwegii mają super formę. Może zostanę listonoszem? Najpierw muszę zrobić super formę. Czuję się, jakbym był na jakiejś kamiennej pustyni. Tylko nie płaskiej, a takiej do góry. Dobrze, że w drugą stronę coś innego. Tak to można się tu zanudzić. Pustynne kamienie. Minut. Szacowałem, że około godziny. Nieźle, nieźle. Jest całkiem ładnie. Idę tam. Znowu słyszę mojego ptaka przyjaciela. Jakby tak popatrzeć, to mógłby iść tędy. Tu. Potem tam. I tam na górę. Ale to by było już jakieś istne szaleństwo. Ja już nie mam siły. Ja nie mam nie wiadomo jakiej formy. Bez przesady. Idę tam z tamtej strony. Zobaczę co tam jest. Jeśli nie będzie wiać, to coś ludzie są. To zjem sobie gdzieś tu kanapkę. Fajna łączka.
Rany boskie, jak tu jest zimno. Krucyki. Cofam wszystko to, co powiedziałem. Im wyżej, tym zimniej. Ziemia jest okrągła. Bramki są dwie. I nie wiem nic o aferze podkarpackiej. Naprawdę. Mam rękawiczki. One ocalą moje życie. O, czuję. Para leci, jak się oddycha. Kurde, naprawdę tu jest zimno. Jak wychodziłem na dole było 15. To było półtorej godziny temu. I to na dole. A tutaj na górze teraz jest zimno. Trzeba się ruszać. Czas schodzić, bo zamarznę. Nie no, zamarznąć nie zamarznę, ale jest bardzo zimno. To jest dalekie od przyjemnego siedzenia tutaj. Chyba może jakbym miał kalesony albo jakieś inne rajtuski, to może i tak, nie wiem ile stopni. O, widzę swój samochód nawet. Mój samochód jest tam. Ale jeszcze daleka droga do niego. Rękawiczki w plecaku, kurtka w plecaku, bluza też w plecaku, kaptur razem z bluzą. Ciepło się zrobiło. Tu nie wieje, nie ma nawet ruchu powietrza, co jest rzadkością. Nie, dobra, jest ruch powietrza, ale nie ma wiatru. A na górze nie dość, że zawiewało, to jeszcze, kurczę, temperatura jakaś była masakrycznie zimna, niska. Ale chyba też to, że ja byłem głodny, a ja mam tak, że jak jestem głodny, nie wiem czy to kwestia poziomu cukru czy czego, mi się robi zimno. Dostaję często jakiś drgawek. Też ani nie czuję się dobrze fizycznie wtedy, ani psychicznie, jakiś taki nerwowy. Więc ja nie mogę dopuszczać do takich skrajnych stanów głodu, bo wtedy mój organizm myśli, że chyba jest u skraju i to już jest jego koniec i po prostu on wyłącza wszystkie po kolei funkcje życiowe, myśląc, że to już jest po wszystkim, a to jeszcze nie po wszystkim. No, tak ma i po prostu zawsze muszę pamiętać, żeby coś tam na ruszt wrzucać co jakiś czas. Taki model, ten typ tak ma. Dobra, wychodzę na parking. Jest godzina 22:49. Dobrze, już ten poziom. Prawie 6 km przebyłem. 2,5 godziny. Włącznie z tym jedzeniem kanapki na górze. I z podziwianiem widoków. Teraz muszę pomyśleć, gdzie tu się przenocować, przekinąć. Zagłoska jak co wieczór. Zaraz coś wymyślę. Kręciłem się i kręciłem, aż w końcu znalazłem miejscówkę. Taka trochę nietypowa jak dla mnie.
Niedaleko, prawie że przy samym morzu. Nie, szum morza co prawda nie uspokaja, jak co niektórych, ale idę się schować za kamieniem. Moja miejscówka jest tam za kamieniem. Jak się schowam za kamieniem, może będę się czuł bezpieczniejszy. Jest godzina, o właśnie północ wybiła. Ja to nie wiem co mam z tym czasem, po prostu regularnie o tej porze. 23 zawsze schodzę do auta. Jak tu przejść? Zanim się tam przebiorę i tak dalej. Zanim znajdę miejscówkę, to jest 24. Rozbijam się, potem jeszcze jem, to jest pierwsza, jeszcze tam chwilę coś tam ogarnąć, wszystkie śpiwory, materace. To jest godzina, nie wiem w sumie już która. Codziennie przynajmniej o 2 spać chodzę, jak nie o 3. Muszę zmienić ten nawyk. Ileż za tym kamieniem czy za tym kamieniem? Muszę luknąć. Pojadłem, napiłem się herbaty i już myślałem o tym, żeby się zainstalować w śpiworze. Wszystko już tu mam praktycznie gotowe do spania i nagle słyszę dzwonki. Mówię, kurczę, były już ptaki wczoraj, które gdzieś tam wrzeszczały i to mewy jakieś inne gatunki przy tym jeziorze. Były ryby, które się puskały w tej wodzie. Samochody były, które jeździły i tak dalej. I mówię, jeszcze nie było teraz owiec, czy tam kóz, nie wiem co tam chodzi teraz. I coś się zbliża do mojego namiotu. Mam nadzieję, że tu nie będzie pukać i prosić o żarcie, cokolwiek to jest. No, ja mam ksywę Baca, no ale to nie świadczy o tym, że teraz będę nagle owce pasał gdzieś tu na hali. Nie no, masakra. Mam nadzieję, że one też zaraz pójdą spać i nie będą się kręcić i dzwonić tym dzwonkiem. Nic. Spróbuję usnąć. Może się uda. A dobra.